Cześć, tu drogi Mario. No właśnie, gdzie spać, co jeść i co robić w Spreewaldzie? Można spać oczywiście w hotelach, ale to trzeba za nocleg parę stów wydać. Można spać w stylizowanych chatach, gdzie nocleg jest jeszcze droższy. No ale najtaniej byłoby oczywiście na kempingach, blisko natury. Z tym, że w Lübbenau, w centrum tego Spreewaldu, są dwa kampingi, bardzo ciasne, gdzie ludzie stoją okno w okno. Natomiast można odjechać nieco dalej. Są też dwa kampingi niedaleko miejscowości Burg, albo z języka słowiańskiego burkowy bądź błota, gdzie te kampingi są bardziej rozłożyste. Jest kilka polan, jak widać, na których można znaleźć swoje miejsce z dala od sąsiada. Jak widać, jest też restauracja przy recepcji i co ciekawe, jest taki, można powiedzieć, porcik rzeczny, z którego można wypłynąć na przykład wypożyczonym kajakiem na kanały, które łączą się właśnie z tymi głównymi miejscami Spreewaldu. Między innymi popłynąć do Lübbenau. Można też zapodać sobie właśnie taką wycieczkę miejscową łódką, która przypomina te łodzie weneckie. Przy tych kanałach zlokalizowanych jest wiele takich restauracji, barów, w których można się posilić. Miejscowe jedzenie, takie wursty, no to jest dosyć smaczne, ale te charakterystyczne dla tego miejsca smażone kaszanki, czy też pyry z grzikiem, no to troszeczkę inne smaki niż nasze. Niedaleko miejscowości Burkowy jest takie mauzoleum ku czci Bismarcka, który zjednoczył Niemcy. Te mauzoleum wybudowane w latach 1915-1917 taką przypomina dosyć budowlę, według mojej oceny dosyć taką koszmarną z tych lat międzywojennych, taką typową architekturę, która no mi się w każdym razie źle kojarzy. Jest też przy tym pomniku mauzoleum restauracja nad takim stawem. Ciekawą miejscowością, która jest polecana przez przewodniki, jest miejscowość Lipa, gdzie można zobaczyć starą architekturę, stare wozy, jakieś narzędzia rolnicze. Kiedyś nie można było do tej miejscowości dotrzeć drogą lądową, tylko drogą wodną.
Ukazane są tutaj miejsca, w jaki sposób ludzie żyli, w jaki sposób właśnie transportowali wszystko, co im było potrzebne do życia. Also ich nehme einmal der Ja. Pływając po kanałach kajakami trzeba liczyć się czasami z deszczem, ale również w ładnej pogodzie z przeprawami. Jest różnica poziomów na tych kanałach, w związku z tym ratunkiem są oczywiście śluzy wyrównujące poziom wody. W Spreewaldzie są też baseny termalne i co ciekawe z wodą słoną. Ta woda termalna, ciepła, pozyskiwana jest z głębokości 1350 metrów. Na tym bardzo urokliwym zresztą basenie jest tylko jeden basen, w którym jest przyzwoita temperatura, żeby się schłodzić i trochę popływać. Pozostałe baseny są albo bardzo zimne, 18 stopni, albo jak widać taki brodzik, czy też inne baseny główne z temperaturą od 34 do 36 stopni. To w gorące dni nie daje efektu schłodzenia. I dodatkowo te wszystkie baseny mają wodę zasoloną od ilości 2,5 do 3% soli. Także można powiedzieć, że to woda morska. No, ponoć bardzo lecznicza. Na terenie tego kompleksu basenów, z czego jeden jest zewnętrzny, jest tam też rwąca rzeka, którą zapowiada zegar. Jest też restauracja, jest też bar, nawet jest kącik dla palaczy na zewnątrz, także można tutaj spędzić cały dzień.
za cenę chyba 37 euro na osobę. W wielu miejscach w Spreewaldzie są takie sklepiki, w których można nabyć miejscowe produkty, a ten teren słynie zwłaszcza z ogórka w bardzo różnych postaciach. Ogórka kwaszonego oczywiście, ale w różnych zalewach. Przy takim barze można sobie nabyć właśnie takie specjały i posmakować. No i na koniec pyry z gzikiem i z ogórkiem.